Cześć! Dzisiaj znajdujemy się w Gdańsku, w hodowli Dancing Shrimp. Jest ze mną Rafał. Cześć Rafał. Cześć. Rafał jest bardziej znany jako Papi. Opowie nam o swojej hodowli, a później będziecie mogli zobaczyć jego akwaria. Rafał, powiedz mi, jak długo się tym zajmujesz i jakie były Twoje początki? Zajmuję się tym już kilka ładnych lat. No, chyba to jest w granicach już chyba 8, 9 bądź 10 nawet lat. No już nie pamiętam kiedy zacząłem. Znaczy akwarystyka jest już u mnie od lat młodości. Także zawsze jakieś tam akwarium gdzieś tam w domu było i tak dalej. A krewetkami no to tak właśnie w granicach chyba od około 8-10 lat chyba się zajmuję. Kiedy jakieś tam pierwsze krystale gdzieś tam widziałem, to stwierdziłem, że no fajnie takie coś mieć też u siebie, nie? No to spoko, już kawał czasu. Powiedz mi, ile zbiorników liczy Twoja hodowla i jakie rozwiązania filtracyjne zastosowałeś? Na dzień dzisiejszy jest to około 70 parę zbiorników. Zbiorniki mają litraż od 40 do 100 litrów. Także to jest akurat moim zdaniem no, takie rozwiązanie najbardziej ekonomiczne pod jednym względem, ponieważ no, duży zbiornik jest też mniej pracy z tym związane. No właśnie teraz, jeśli możesz nam opowiedzieć o tej filtracji, bo jesteś osobą, która sprowadziła do Polski Bioterafont. Tak, na taką szerszą skalę zaczęła go używać i to nie tylko do filtracji, bo rośliny też również na tym obsadzasz. Powiedz mi, jak wygląda Twoja filtracja, bo wiem, że to są takie mobilne rynny filtracyjne. Tak, ja używam głównie pojemniczków z Ikei. Jest to pojemniczek Samla się zwie. Używam zazwyczaj tych najmniejszych, bo one wychodzą i też cenowo bardzo fajnie, no i też gabarytowo, bo one mają około 5 litrów. Także standardowo ich używam. No i co? I najpierw wkładam sobie filtr podżwirowy, na to daję ceramikę, na to daję dodatkowe jeszcze media filtracyjne, czy to jest ceramika, czy to są jakieś spieki różnego rodzaju i na to jest kładzione na górę soju, nie? A powiedz mi, bo teraz też mówiłeś o tym, że jest tak, że jest ten ruszt, Bioterafont, tak, jakieś wypełnienie tam ceramika bądź coś innego, tak. Na to jest włóknina i na to dopiero jest podłoże. Tak, teraz stosuję włókninę, ponieważ no, włóknina bardzo fajnie pochwyca te wszystkie drobne cząstki, które się tam gromadzą i nie syfi nam całej biologii, nie? Czyli biologia jest czysta, nie zapychają nam się te wszystkie pory, nie tworzy się tyle też tego biofilmu, który no, nie tylko bakterie są, ale również dendrytus, który będzie to, można powiedzieć, zapychał te wszystkie pory, no i też bakterie nie będą tak efektywnie wtedy działały, nie? Jasne, bo jeszcze rozmawialiśmy, opowiedz nam, jak przy takiej filtracji z tą włókniną wygląda restart, bo to jest bajecznie prosty sposób. Tak, no restart jest bajecznie prosty, ponieważ no, ściągamy sobie ten soil, podłoże, później mamy tą włókninę elegancko sobie wyrzucamy, możemy włożyć kolejną włókninę, no i z jednej strony też dodatkowo w włókninie też dodatkowo bakterie się rozwijają, ponieważ też są drobne pory, no i dodatkową tą biologię mamy też w tej ceramice, czyli takie zachwiania też nie ma tej biologii, ponieważ no ta już gotowa biologia jest w tej ceramice, która później idzie sobie wyżej na tą włókninę. No tak, bajka, 20 minut i po restarcie. No dokładnie, a mała tak. Ilość podłoża. Jeszcze przypomnij mi, bo o tym też rozmawialiśmy, ile czasu wytrzymuje ta filtracja, powiedzmy, z tą włókniną, bo to mnie też ciekawiło, czy to za szybko się nie zapycha. Przypomnij mi, jaki to był okres czasu, co jakiś czas robisz restart? Ja robię restart akurat gdzieś około roku. Co roku, ponieważ już ten soil też szybciej w przypadku takiej małej warstwy, bo to jest warstwa około tam 5 cm i w takim pojemniczku jest to około litra, 1,5 litra tego podłoża, więc szybciej można powiedzieć się zużywa, ale za to łatwiejszy jest restart i kontrola tego też jest bajecznie prosta. Nie? No tak, bardzo mi się podoba to rozwiązanie, jest super. Widziałem też, że masz z tyłu powiercone otwory w akwariach. Mógłbyś coś nam o tym systemie opowiedzieć? Tak, to jest mój system spuszczania wody. Stwierdziłem, że latanie z wężami, z pompami
i innymi rozwiązaniami, no to jest naprawdę moim zdaniem strata czasu, bo można ten czas wykorzystać w inny sposób. Ja mam otwory porobione i to jest system odpływowy. Po prostu odkręcam zawory, woda zlewa się do około 50%, bo na takie wysokości gdzieś mam porobione. No ja robię większe restarty, no ale to nie wpływa w żaden sposób na zachwianie równowagi biologicznej w zbiorniku. Nie? Jasne. A powiedz mi, te sitka, które masz zamontowane wewnątrz zbiornika, co to jest? To są sitka ze stali nierdzewnej. One są używane również w hydraulice, żeby jakieś tam grubsze cząsteczki nie dostawały się tam w pompy obiegowe czy inne rzeczy. I stwierdziłem, że to jest fajne rozwiązanie. W środku jeszcze dałem również dodatkowo kawałek gąbki i te można je po prostu wykręcać ze zbiorników i można sobie czyścić, gdy już na przykład trochę się zapchają, nie? Aha, jasne. No super, bardzo mi się to rozwiązanie podoba. Dzięki. Opowiedz mi proszę jeszcze, jaki jest Twój największy sukces, jaka jest Twoja największa porażka? Największy sukces, można powiedzieć, hodowla i to miejsce, które rośnie coraz bardziej. Dodatkowo też coraz bardziej jestem rozpoznawalny na różnych scenach, czy to też na polskiej, czy zagranicznej. Sporo rozmawiam z różnymi ludźmi, czy to jest z Azjatami, czy to z Niemcami, czy z Francuzami, czy z innymi. Po prostu no, Facebook teraz daje taką wielką platformę komunikacji, że to naprawdę jest no, mega, nie? A w przypadku porażek, no to było ich już kilka, a może nawet kilkanaście, no bo jak to hobby bywa, zawsze trzeba wstać po upadku. Czy to są jakieś tam powiedzmy straty w krewetkach, moje na przykład pierwsze krewetki, które gdzieś tam ściągałem z Niemiec, jakieś PRL-ki, czy jakieś to były inne rzeczy, gdzie wydawałem no, parę tysięcy złotych, no i po miesiącu, dwóch szło to wszystko w kibel, za przeproszeniem. No i no, jest to jakiś ból, ale to też jest tylko pieniądz, który można jakoś tam nadrobić, nie? No i również zajmuję się importami, także importy zależy też od źródła, bywają też śliskie. No też już zmieniłem chyba trzy razy już dostawcę. No i teraz ostatni jest naprawdę bardzo fajny. Jest to jedna z najstarszych farm na Tajwanie, także to jest też dodatkowy plus, bo mają bardzo fajnej jakości zwierzaki, nie? I szybka jest dostawa, nie? Jest dostawa w granicach 42-48 godzin i to już sobie pływa tutaj już w zbiornikach, nie? Czasem dłużej niż idą krewetki u nas. Dokładnie. A powiedz mi coś jeszcze o swoich planach na przyszłość, bo widzieliśmy na Facebooku te Twoje zbiorniki, które z hydroponiką połączyłeś filtrację. Tak jest. Czy mógłbyś coś więcej o tym To powiedzieć? jest mój nowy plan, właśnie z tą hydroponiką, no ponieważ z jednej strony są to duże zbiorniki, będą one bardzo stabilnie biologicznie, więc tam nie będzie za bardzo wahań parametrów czy też biologicznych. Dodatkowa fajna rzecz, że będzie tam bardzo dużo biologii. Będzie bardzo dużo biologii i tą biologię można również wykorzystać do akwaponiki. Mogę hodować sobie własny szpinak, własny jarmuż i po pierwsze będę miał źródło żarełka dla krewetek i też dla mnie, bo też lubię zdrowo się odżywiać. A po drugie będzie to jeszcze dodatkowo wchłaniało wszystkie substancje, które są niesprzyjające dla krewetek i dla innych zwierząt akwariowych, będą wykorzystywane przez rośliny. A że teraz mamy możliwość LEDową, gdzie koszta są też bardzo niskie, a wydajność jest bardzo wysoka, więc to jest idealne połączenie. Jasne, wydaje się to super połączenie, no, taki akwaponiczny system, wiesz, jedzenie, krewetki, wszystko. To jest przyszłość, Bo... Super, bardzo Ci dziękuję za ten krótki wywiad. Dzięki również. Was zapraszam do oglądania akwariów Rafała. Pozdrawiam.